Nobu to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek restauracyjno-hotelowych na świecie. Robert De Niro, japońsko-peruwiańska kuchnia, czarny dorsz w miso, celebryci, luksus i międzynarodowy vibe. Brzmi jak hotel, który powinien zapewniać niesamowite doświadczenia od samego wejścia. Ale w Warszawie mieliśmy po tym pobycie jedno główne pytanie. Czy to jest naprawdę świetny hotel z kultową restauracją, czy raczej kultowa restauracja, do której dobudowano hotel? Bo były momenty, które naprawdę zrobiły na nas wrażenie, ale były też takie, przy których zastanawialiśmy się, czy ktoś tu bardziej sprzedaje markę niż realną jakość. Tragedia. Cześć, nazywam się Zuza Woźniak i jestem architektką. Od kilku lat prowadzę własną pracownię projektowania wnętrz, WOS Design. A w tej serii razem z moim mężem Rafałem pokażemy Wam najciekawsze i najbardziej nietypowe hotele, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dziś zabieramy Was do Nobu Hotel Warsaw. Hotel Nobu znajduje się w centrum Warszawy, przy ulicach Wilczej i Koszykowej, tuż obok Politechniki Warszawskiej. Sama marka Nobu ma bardzo konkretny bagaż skojarzeń. To nie jest anonimowy hotel, ani przypadkowa restauracja hotelowa. To globalna marka, która zaczęła się od gastronomii. Jej historia jest przede wszystkim związana z szefem kuchni Nobuyukim Nobu Matsuhisą. Matsuhisa urodził się w Japonii, ale bardzo ważnym etapem w jego karierze była praca w Peru. I właśnie stamtąd wzięło się to, z czego Nobu jest dziś najbardziej znane, czyli połączenie japońskich technik z peruwiańskimi smakami. Zanim powstało Nobu, Matsuhisa miał inną restaurację w LA. To tam zaczął przyciągać znanych gości, w tym Roberta De Niro, którego ulubionym daniem był właśnie Black Cod Miso, czyli czarny dorsz. Według historii marki De Niro przez kilka lat namawiał szefa, żeby otworzył restaurację w Nowym Jorku. I w końcu w 1994 roku powstało pierwsze Nobu. Założycielami marki byli Nobu Matsuhisa, Robert De Niro oraz producent filmowy Meir Tepper. Od tego czasu Nobu rozrosło się do globalnej sieci. Obecnie marka ma restauracje w kilkudziesięciu lokalizacjach na świecie, a razem jest ich około 50. Segment hotelowy wystartował później. Pierwszy hotel otwarto w 2013 roku w Las Vegas. Dziś marka ma już kilkadziesiąt hoteli, a Nobu w Warszawie to pierwszy hotel z sieci w Europie Środkowo-Wschodniej. Wchodząc do Nobu, wchodzimy więc nie tylko do hotelu, ale do całego świata marki. I właśnie dlatego nasze oczekiwania były wysokie. Zanim wejdziemy głębiej do środka, warto wyjaśnić jedną rzecz. Hotel składa się z dwóch bardzo różnych części. Pierwsza to historyczne skrzydło, czyli XIX-wieczna kamienica przy Wilczej, w której wcześniej działał hotel Rialto. Otwarty w 2003 roku w odrestaurowanej kamienicy jako pierwszy butikowy hotel w Warszawie. Jego wnętrza były utrzymane w stylistyce Art Deco inspirowanej latami 20. i 30. XX wieku. Ta część nadal istnieje jako bardziej historyczne skrzydło hotelu. Znaczy ładnie tą kamienicę odnowili, bardzo. No tak. Bardzo ładnie wygląda. Szkoda, że tak cały nie jest. Gdyby jeszcze, wiesz co, gdyby tam to było Biały. beżowe. Że kolor. Tak, ale tak to oni to zrobili na zasadzie takiego kontrastu. I to po prostu się nie... No jest spadochronno. Tu mamy sake bar, który jest zamknięty i nie funkcjonuje na razie. Od 2 lat. Tak tymczasowo na 2 lata. Ale bardzo ładny. Szkoda, Drzwi. bo byśmy weszli. A druga część to zupełnie nowy budynek, dobudowany do dawnego Rialto na wąskiej działce między Wilczą a Koszykową, gdzie wcześniej znajdowała się stacja benzynowa. Realizacja została ukończona w 2020 roku. Nowa część ma już zupełnie inny język architektury. Więcej szkła, betonu, kamienia, prostych form i japońskiego minimalizmu. Przynajmniej w założeniu. Jednak z zewnątrz hotel nie zrobił na nas tak pozytywnego wrażenia. Nowa część to dla mnie trochę taka architektura spadochronowa. Wygląda jakby mogła wylądować w wielu różnych miastach i nadal tak samo pasowałaby do kontekstu.
Autorzy, czyli Meduza Group, jako nawiązanie do tkanki Śródmieścia podają zaokrąglony narożnik, ale według mnie nie jest to wystarczający zabieg, by budynek pasował do otoczenia. A czarny kolor elewacji zdecydowanie nie poprawia sytuacji. Budynek został postawiony tak blisko kamienicy przykoszykowej, że powstała naprawdę mikroskopijna studnia, na którą widok mają sąsiedzi hotelu. No i o, zobacz, i tu ludzie mają balkony i im postawili kuźwa 5 metrów od balkonu No. budynek i jest niby zielona ściana, która jak widać po 6 latach już nie jest taka zielona. Największym rozczarowaniem było jednak wejście do hotelu. Pełne stalowe drzwi, brak jakiegokolwiek zaproszenia, momentu, w którym czujesz, że właśnie wchodzisz do luksusowego obiektu. Przy mojej pierwszej wizycie w tym hotelu okrążyłam go dookoła 2 razy, szukając wejścia, bo byłam pewna, że te wielkie stalowe drzwi to wejście na zaplecze. Wejście wygląda jak do jakiegoś klubu, a nie jak do hotelu. No właśnie, te drzwi są takie w ogóle niezapraszające, nie? Tak, w ogóle jakby było zamknięte, wydaje się, Tak. z perspektywy. Tutaj te szyby też są takie nieprzezierne. I tak wygląda wejście. Znaczy jest oczywiście bardzo znany znak, pod którym każdy sobie robi zdjęcie, ale to drzwi wyglądają jak jakieś zaplecze techniczne. Powiem szczerze. O Jezu, przymknęły mnie prawie. Dobra, ładnie pachnie. Po wejściu do środka wrażenie mocno się poprawia. Lobby jest zdecydowanie jedną z najlepszych przestrzeni w tym hotelu. Jest ciemne, nastrojowe, eleganckie i ma dużo charakteru Japonii. Wnętrze ma świetną atmosferę. Jest ciekawa i kolorowa sztuka, jest dużo drewna, są lamele. Tak, znowu lamele, ale tutaj one naprawdę pasują do japońskiej stylistyki. Największe wrażenie zrobiły na mnie drewniane schody z pełną litą balustradą. To jest taki element, który od razu skupia uwagę. Rzeźbiarski, dobrze oświetlony i zapadający w pamięć dużo bardziej niż samo wejście. Od razu przy zameldowaniu dostaliśmy napój powitalny i był naprawdę bardzo smaczny i orzeźwiający. To jest mały gest, ale bardzo dobrze ustawia początek pobytu. Jedyny minus to małe, kwadratowe naczynka, z których ciężko było się napić, nie oblewając się. Zameldowaliśmy się i idziemy do pokoju. Ojej, jaka wąska ta winda, mała. Mała, Piąte no. piętro. Po zameldowaniu ruszyliśmy w stronę naszego pokoju. Bardzo podobały mi się korytarze i elementy komunikacji, szczególnie przesuwne drewniane przegrody, które naprawdę dobrze budowały klimat. O, jakie piękne są te przegrody! Jest takie japońskie. One się przesuwają jeszcze. Nie psuj hotelu. Ale nie psuję. Tak można. No i tu od razu widać, jak jest blisko do sąsiadów, nie? Także unlucky. Na szczycie budynku trafiliśmy też na bardzo fajną, betonową klatkę schodową. Surową i prostą, ale robiącą efekt wow. Wbiliśmy się na klatkę ewakuacyjną, która ma, kurde, najlepszy widok w całym hotelu, nie? O wow! Tu jest na sam dół. I paradoksalnie te przestrzenie przejściowe momentami podobały mi się bardziej niż sam pokój. Mamy lamele, ale fornirowane, także szacunek. Mamy beton goły, konstrukcyjny. Widać, gdzie był szalunek. Także fajnie. O, i w ogóle zobacz, że numery pokoi są jednocześnie symbolem, czy jesteś w środku, czy chcesz sprzątanie. Pewnie może są różne kolory, bo ten obok nas się świeci na czerwono. Byłam bardzo ciekawa pokoju, bo wiedziałam, że hotel ma 2 części, historyczną i nową. My wybraliśmy pokój w stylu Nobu, więc spodziewałam się czegoś bardzo spójnego z marką, minimalistycznego, japońskiego i dopracowanego. A pierwsze wrażenie to... O kurde, wysoko.
Wow. Podoba się to dla mnie. Dużo lameli, naprawdę dużo. Lamele były na ścianach, przy telewizorze, przy szafie, przy klimatyzacji. Trochę jakby ktoś uznał, że skoro hotel ma być japoński, to głównym narzędziem projektowym będą właśnie te pionowe drewniane listewki. I z jednej strony rozumiem ten zabieg, bo lamele faktycznie mogą kojarzyć się z japońską prostotą, ale tutaj było ich tak dużo, że zaczęły dominować całe wnętrze. A sam pokój był bardziej industrialny niż japoński. Styl japoński charakteryzuje się naturalnymi materiałami, szczególnie drewnem i spokojną kolorystyką. To zostało tutaj przeplecione z bardzo dużą ilością betonu i pokazanych elementów technicznych, takich jak na przykład poprowadzone natynkowo przewody elektryczne. Także dużo jest tutaj takiego natynkowego prowadzenia elektryki, co jest bardzo takie industrialne właśnie. Także ciekawostka, bo to nie jest w ogóle takie japońskie. Było sporo elementów, które bardzo nam się podobały. Przede wszystkim grafika nad łóżkiem dawała dużo japońskiego charakteru. Bardzo fajny obraz nad łóżkiem w ramie i na szkle, a bez passepartout, więc ten beton tam przebija, co wygląda mega spoko. Gramofon w pokoju to też świetny smaczek. Nie jest niezbędny, ale od razu daje poczucie, że pokój ma taki lifestyle'owy charakter. W tym pokoju mamy jeszcze gramofon i mamy nawet 2 płyty, które możemy sobie zobaczyć. Nie, no jest spoko, fajne. Bardzo fajne były też lampy. Nie były zbyt krzykliwe, ale spójne z całością i dodawały wnętrzu charakteru. Mega mi się podobają te lampy. Są piękne, bo jakby jest kula, ale jest idealnie po środku jest to cięcie na tą czarną górę, więc mi to bardzo mi to estetycznie sprawia przyjemność. Podobał nam się też system sygnalizacji pokoju, czyli możliwość zaznaczenia statusu bez klasycznych zawieszek na klamkę. O! I tu jest pewnie, że chcemy housekeeping i wtedy się zaświeci na jakiś kolor ten I tu jest nie LED. przeszkadzać. A tu jest nie przeszkadzać. Czekaj, kliknę. Klikłam. I teraz... Do siebie, to jest Teraz się pali na czerwono, a kliknij housekeeping. Na sekundę. Zielone. No to teraz kliknij nic. Fajne. Fajne mnie to, Fajne. się. Szafa ukryta za lamelami też była ciekawym pomysłem, chociaż raz czy dwa zdarzyło mi się przez pomyłkę złapać nie za ten lamel, który otwierał szafę. No i oprócz tego mamy tutaj takie lamele, a za tymi lamelami mamy szafy, których jest kilka. Mamy tutaj minibar i punkt kawowy, kawowo-herbaciany. Ale trzeba uważać, żeby nie wyrwać, bo już prawie wyrwałaś nas. Tak, bo złapała mnie za ten lamel i prawie go wyrwałam, ale tak, bo tu dwa są ukrytymi uchwytami. Tu mamy safe, szuflady, jeszcze więcej szafy, no i tutaj też szafa, w której już wrzuciliśmy swoje rzeczy. Elementy na wymiar były naprawdę jakościowe, natomiast meble wolno stojące pod oknem wyglądały trochę jak z Ikei. Nie były złe, ale przy tej półce cenowej i marce hotelu spodziewałam się czegoś bardziej dopracowanego. Tu mamy kącik pod oknem, taki do siedzenia ze stoliczkami i sofką, która podejrzewam, że się rozkłada dla jakichś niespodziewanych gości dodatkowych, jakbyśmy chcieli kogoś tu doprosić. Natomiast powiem szczerze, że cały ten kącik to znowu jest ten motyw, troszeczkę było tak w europejskim, że te meble ruchome są najmniej doinwestowane, bo to już jest ostatni element remontu. Na początku jest wydawana kasa i idzie dużo na przykład właśnie w płytki, w ściany, w podłogi, w te lamele fornirowane i tak dalej, a już elementy ruchome, które kupuje się na końcu, już budżet spada i mamy taki efekt tego. Także to jest taka typowa sytuacja, ale jak się współpracuje z architektem, to on wtedy pilnuje całego budżetu
I tak się nie wydarzy. Największy problem z lamelami był przy telewizorze, który znajdował się na tle tych pionowych listewek i to zaburzało oglądanie. Powstawało takie dziwne złudzenie optyczne, że oko cały czas łapało rytm lameli za ekranem, przez co oglądanie nie było przyjemne. W pokoju było też kilka detali, które nas zaskoczyły. Na przykład lustro na suficie w strefie pod oknem. Dobrze powiększa to przestrzeń, a dodatkowo wpuszcza więcej światła do pokoju. Nie jest mały pokój, ogólnie jak się, nie wiem, 4-gwiazdkowy hotel bierze standardowy pokój, to nie jest taki coś, jakby, bo to jest też ten pokój premium i tak dalej, ale no nie jest tak duże, moim zdaniem oni o tym wiedzą, montując tyle luster właśnie, że wiedzą na tym, że to nie jest wcale duże pomieszczenie i zamontowali i tutaj zamontowali na górze. I w łazience, którą zaraz zobaczymy, też jest dużo luster, bo łazienka jest moim zdaniem bardzo mała, jak na taki standard 5-gwiazdkowo ogólnie. High Elo Pro Ultra League jest Pro Max. Elite Titanium. Ciekawostka a propos wyposażenia pokoju. Obok minibarku znaleźliśmy też zestaw, nazwijmy to romantyczno-imprezowy. To są 2 kondomy, lubrykant, passion dice, czyli kostka pasji. To jest pewnie takie, wiesz, jak kostka do gry. I są Pozycje albo rzeczy do zrobienia. I feather tickler, czyli piórko do gilgotania. Łazienka była mała, ale całkiem dobrze rozwiązana funkcjonalnie. Łazienka. Mała. Dosyć mała, chociaż próbują sobie pomóc lustrem, które jest na całą ścianę i dzięki temu niby jakby jest 2 razy więcej miejsca, w sensie miejsca wizualnie. Najciekawszy był efekt przesuwnych drzwi, które miały takie samo wykończenie wewnątrz jak ściany łazienki. To dawało wrażenie, jakby pomieszczenie nie miało drzwi. Drzwi przesuwne od wnętrza są wykończone taką samą płytką jak ściany. Ale idealnie wygląda, jakby miał kontynuować, więc... No, prawie, ale słuchajcie, no to daje taki vibe teraz, że jesteśmy w pokoju bez drzwi. Brodzik jest spory, ale jest bardzo krótka szyba. Więc jak się będziesz prysznicować, to na bank się tu wyleje na podłogę. To nie wygląda dobrze. Jest bardzo zakamienione. Tu mamy duże lustro znowu, ale fajne. Mamy LEDa dookoła, więc mamy dobrze doświetloną twarz, a oprócz tego jeszcze tu jest takie lusterko, także pod względem make-upu jest to załatwione dobrze. No nawet widzę, że się coś rozmazałam, świetnie. To mi się nie podoba, to nie pasuje. To jest jakiś afterthought. Pod względem funkcjonalnym myślę, że łazienka jest spoko, jakby układ funkcjonalny. Materiały bym dobrała inaczej, no i mogłaby być ogólnie większa, no ale to już jest trochę grubsza przeróbka. I znowu, było tu bardziej industrialnie i nowocześnie niż japońsko. Wieczorem udaliśmy się na zarezerwowaną kolację w restauracji Nobu. Bo nie oszukujmy się, dla wielu osób to właśnie restauracja jest powodem, dla którego w ogóle interesują się tym miejscem. I stylistycznie restauracja jest zdecydowanie najbardziej japońską częścią całego hotelu. Ma klimat, ciekawe światło i bardziej dopracowaną atmosferę. Piękne materiały, tkaniny, tapicerki, tapety i elementy drewniane. A to wszystko uzupełnione japońskimi wazami i innymi detalami. Jedyny minus to dosyć już zniszczone stoły. Bardzo ładna jest ta restauracja, bardzo mi się podoba. Vibe jest naprawdę 12/10. Zobaczymy, jakie będzie jedzenie, ale myślę, że będzie tylko wyśmienite. Tak. Jedzenie było dobre, a kilka rzeczy było naprawdę świetnych. Bardzo smakował nam omlet tamago podany razem z sushi, taki słono-słodki. Jest
perfekcyjny rys, jest też perfekcyjny łosoś. Naprawdę jest tak delikatny. Czuć, że to jest po prostu bardzo dobra sztuka. Pyszny był też bezalkoholowy drink herbaciany. To był jeden z tych napojów, które zapamiętam na długo. Najbardziej ikonicznym daniem był oczywiście czarny dorsz w miso. Rafałowi bardzo smakował, mi mniej i to nie dlatego, że był źle zrobiony, po prostu nie jestem fanką ryb. Ale rozumiem, dlaczego to danie jest tak rozpoznawalne. Jest bardzo charakterystyczne i nawet sam sposób podania go od razu zapada w pamięć. To jest bardzo ważny ten czarny dorsz, dlatego że on miał wcześniej pierwszą restaurację, która mu spłonęła. I on nie miał pieniędzy, żeby zrobić nową restaurację. I podobno przyrządził właśnie tego czarnego dorsza dla Roberta De Niro. I on mu dał pieniądze na to, żeby otworzył kolejną restaurację. Dlatego tutaj Robert De Niro jest w tej historii jakby tak ważny i dlaczego ten czarny dorsz jest też tak ważny. Wygląda jak taki zapakowany woreczek i na kij. Tak, tutaj jest rzodkiewka japońska, którą jemy tylko tą jasną część i ona jest palate cleanser, czyli jakby ona ci zeruje zeruje ci smaki. No dobra. No dobra, to jest wybitne 12/10 naprawdę. Jest tak delikatne, tak pyszne, tak czuć grilla na tym, że to jest tak dobrze zrobione, tak jest dobra harmonia smaków, jest to z tym sosem jeszcze zwłaszcza. Jest to i leciutko kwaśne, i słodkie, i idealnie po prostu rybne, idealnie czuć tego grilla. Nie dziwię się, że zainwestował. Dużo słodkiego jest w tym. Jest to delikatne, ale tak jak wie mój mąż, ja nie jestem fanką ryb. Oprócz sushi, tak, ale tak jakby ryb, że danie rybne, że ryba grillowana czy coś. Dobre. Problemem nie była jakość pojedynczych dań, tylko raczej relacja ceny do doświadczenia, bo ceny były naprawdę wysokie. Ogólnie jak sobie wyobrażacie, jakie to są ceny, zanim pokażemy, to wyobraźcie sobie, że macie sushi, co jest już drogie, wyobraźcie sobie restaurację taką Michelin i teraz to pomnożcie jedno przez drugie i takie są ceny tutaj, mniej więcej, więc trochę zwala z Dokładnie nóg, tak. są jakieś tańsze rzeczy, ale ogólnie zwalają z nóg ceny. Po weryfikacji okazało się, że są to po prostu ceny przeliczone z amerykańskiego NOB-u w dolarach na polskie złotówki. Bez większej refleksji, że lokalny rynek działa inaczej, są inne ceny produktów, inne zarobki itd. Także przy zamówieniu samego dorsza zapłacicie za niego 250 zł. Uważam, że nie jest to w porządku, by cena w Warszawie była taka sama jak w Los Angeles albo w Nowym Jorku. I przez to pojawia się pytanie, czy to jedzenie było dobre? Tak. Czy było warte swojej ceny? Według nas nie. Menu degustacyjne, na które się zdecydowaliśmy, wydawało nam się dosyć drogie w stosunku do liczby dań i całego doświadczenia. Restauracja ma co prawda rekomendację Michelin, ale według nas poziom jedzenia nie różnił się bardzo od dobrych restauracji sushi czy kuchni japońskiej w Warszawie, na przykład takich jak Izumi. Za to dramatycznie różniła się cena, bo menu degustacyjne składające się z 5 dosyć małych dań kosztowało 515 zł za osobę. A tak, no to jest sushi z sałaty jakby. No to co? Dobra, i jeszcze jest marcheweczka, jest coś tutaj takiego białego, pomidorek jeden i tuńczyk. Chyba zacznę od tuńczyka z tą matsuhisą. Oczywiście Nobu ma markę, historię i ikonę w postaci czarnego dorsza, ale jeżeli odłożymy logo na bok i ocenimy tylko to, co mamy na talerzu, to cena robi się trudna do obrony. Obsługa w restauracji była bardzo dobra. Było naprawdę miło i profesjonalnie. Co ciekawe, było też kilku kelnerów, którzy nie mówili po polsku. Nie jest to dla mnie problem, ale w Warszawie przy obsłudze lokalnych gości jednak spodziewałabym się, że język polski będzie dostępny. Tutaj mamy wołowinę towaniaki, 3 rodzaje japońskich grzybów, troszkę warzyw na górze. Sos to jest głównie sake, czyli japońskie wino, sos sojowy z dodatkiem yuzu. Jeżeli sobie smażenie mięska jest zbyt mały, można sypować peczkami i przyłożyć do dołu. Ale też przez to trzeba bardzo uważać, bo naczynko i sos są bardzo gorące. Pewnie, super. Dlatego Dziękujemy bardzo.
O mój Boże. Już nie jest taki czerwony. Jest. za gorące? Nie jest. Jakie dobre. O mój Boże, jakie dobre mięso. Ja sobie dosmażałam, więc moje będzie być bardziej. To była dobra kolacja, ale zdecydowanie nie taka, po której powiesz, że była warta każdej złotówki. Przy restauracji warto wspomnieć też o barze, który jest z nią połączony. Miałam z nim jeden główny problem. Jest w przejściu. Nie czuć tam kameralności, a dla mnie dobry hotelowy bar powinien być miejscem, w którym można usiąść na dłużej, odciąć się od reszty hotelu i wejść w trochę inny nastrój. Tutaj tego zabrakło. Podczas zwiedzania hotelu trafiliśmy też na część kawiarnianą, znajdującą się na tarasie w studni między ścianami hotelu oraz sąsiedniego budynku. I to niestety było jedno z większych rozczarowań. Przestrzeń była bardzo ciasna, a widoki słabsze niż się spodziewaliśmy. Jesteśmy na tarasie hotelu Nobu i za mną jest część nowa, a za tobą jest część stara. A przede mną jest sąsiad. I nie jest to najpiękniejszy widok. Nie, jest to premium. Nie jest. Znaczy, plus jest taki, że jakby są ci sąsiedzi, nie mają tu okien bezpośrednio na to. Chociaż jakby odległość tamtej ściany od tej ściany to jest w ogóle jakiś kosmos. Na menu był przycisk do wezwania obsługi, więc kliknęliśmy. I nikt nie przyszedł. Przez 20 albo 30 minut. Kliknę jeszcze raz. Call. Nie no, może... nie wiem. Call. To jest dokładnie taka rzecz, która bardzo psuje doświadczenie, bo jeżeli hotel daje gościowi narzędzie do kontaktu z obsługą, to ono po prostu powinno działać. Inaczej lepiej nie dawać go wcale. Po restauracji i pokoju chcieliśmy jeszcze sprawdzić, jak wygląda strefa wellness. I tutaj niestety szybko okazało się, że spa jest raczej symboliczne. No to mamy strefę spa, która jest cieni-mini, bo mamy tylko siłownię i mamy saunę, czyli nie ma basenu. Spa było malutkie, naprawdę mikro. Były 2 leżaki i sauna. I tyle. Strefa spa jest Smutno. smutna. Że ładnie tu jest. Fajny jest sufit, zobacz, nakręć sufit. Bo jest taki ośmiokąt. Przy hotelu tej klasy spodziewaliśmy się czegoś więcej. I nie mówię, że każdy miejski hotel musi mieć ogromny basen, rozbudowaną strefę wellness, 5 rodzajów saun. Ale jeżeli komunikujemy, że jest spa jako część doświadczenia, to 2 leżaki robią dość smutne wrażenie. To bardziej dodatek niż realna strefa relaksu, bo wystarczy, że przyjdą tam goście z jednego pokoju i już wszystko jest zajęte. Siłownia była trochę lepsza niż spa, ale nadal bez szału. Większość sprzętu to cardio, do tego 2 maszyny i ławka. To od razu powiem, że jest niska ocena, dlatego że głównie są po prostu 2 bieżnie, 3 bieżnie. Tak, a patrz jaka wielka, nieskończona ta siłownia. Są 3 bieżnie, 2 rowerki, w sumie 3 bieżnie, 1 rowerek i 1 co to jest? To też jest rowerek. No i mamy co? Mamy ławeczkę, gdzie maksymalnie jest 22 kg. No to ja nie wiem, jakbyś chciał cokolwiek plecy porobić, to co to jest, nie? No bo zrobisz i to jest prawie nic. Jak facet chodzi na siłownię, to jest prawie nic. Na plus widok na śródmieście Warszawy. To faktycznie robiło spore wrażenie i ćwiczyło się tam przyjemniej niż w ciemnej piwnicy. Ale jeżeli ktoś naprawdę chce zrobić pełny trening siłowy, to będzie miał raczej ograniczone możliwości. Dałbym jak na hotelową siłownię 5 na 10. Chodząc po hotelu, zajrzeliśmy też do sekcji konferencyjnej. Jest tam kilka sal różnej wielkości. Hotel obsługuje też wydarzenia biznesowe i prywatne. Ale stylistycznie nie wszystko do mnie trafiło. Szczególnie efekt tłuczonego szkła na oknach był dla mnie bardzo nietrafiony. Zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku. Nie wyglądało to luksusowo, nie wyglądało to szczególnie japońsko i nie budowało spójności z resztą hotelu. Domyślam się, że celem było zapewnienie prywatności spotkań, ale według mnie można było to ładniej rozwiązać. Hotel ma też kilka dodatkowych przestrzeni, które mogłyby być bardzo ciekawe. Pod ziemią znajduje się klub jazzowy, co samo w sobie brzmi świetnie, jednak z uwagi na brak wcześniejszej rezerwacji nie mogliśmy go odwiedzić. Jest też sake bar, ale podczas naszej wizyty był zamknięty. To wchodzimy do sake bar.
Chociaż ja podejrzewam, że jest zamknięte jeszcze, Rafał, że jest za wcześnie. Tak, jeszcze nikogo nie ma. To może potem. Była też cygarownia, która była nią bardziej z nazwy niż rzeczywistej funkcjonalności. Podczas oprowadzania pani z obsługi zabrała nas do tego pomieszczenia i powiedziała, że w sumie nie bardzo wie, po co tu przebywać, bo cygar nie ma jak sprzedać ze względu na brak koncesji. Tu jest wejście na ten plac. W tej chwili mamy tutaj cygara, ale jeszcze nie sprzedajemy. Okej, Można też usiąść na tarasie, jakby Państwo chcieli. I to było jednocześnie zabawne, ale też takie symptomatyczne, bo z jednej strony hotel ma różne dodatkowe funkcje, ale z drugiej nie zawsze czuć, że one są faktycznie działające. Trochę jakby były punkty na liście. Spa, bar, cygarownia, ale nie wszystkie działały jako realna, funkcjonująca część hotelu. Obsługa była jednym z elementów, które najmocniej wpłynęły na nasze ogólne wrażenie. Była młoda i miła, ale momentami wyraźnie niedoświadczona. Co śmieszne, od razu mówiono do nas po angielsku, co tylko pokazuje, że Nobu to bardziej międzynarodowy hotel niż warszawski. Pytaj. Czemu Nie wiem, ale jakby pan zaczął, to ja też. Pokój z cygarem. Kiedy poprosiliśmy o oprowadzenie, obsługa wydawała się mocno zaskoczona, a przecież w hotelu z taką marką i tak różnymi przestrzeniami oprowadzenie mogłoby być właśnie świetną okazją do opowiedzenia historii tego miejsca. Zamiast tego kilka razy mieliśmy poczucie, że obsługa nie do końca wie, jak sprzedać własny hotel. I nie chodzi o to, że ktoś był niemiły, raczej o to, że brakowało takiego poczucia zaopiekowania. I teraz najważniejsze pytanie, czy polecamy hotel Nobu w tej cenie, czyli 1259 zł za noc? Szczerze mówiąc, nie. I nie dlatego, że był to zły pobyt, ale dlatego, że w tej półce cenowej oczekujemy dużo bardziej dopracowanego doświadczenia. Restauracja była fajnym doświadczeniem, ale bardzo droga jak na to, co ostatecznie dostaliśmy. I mieliśmy takie poczucie, że dużo płaci się tutaj za nazwę Nobu, za logo, za skojarzenie z globalną marką, za możliwość powiedzenia byliśmy w Nobu. A jeśli spojrzeć na samą jakość produktu, to nie jestem przekonana, czy ta cena się broni. A czy warto przyjść do samej restauracji? Tu odpowiedź jest bardziej złożona, bo jeżeli ktoś interesuje się gastronomią, chce spróbować kultowego dorsza i traktuje to jako jednorazowe doświadczenie, to tak, warto. Restauracja jest piękna, ma klimat i kilka dań faktycznie zapada w pamięć, ale trzeba być przygotowanym na bardzo wysokie ceny i nie nastawiać się na to, że będzie to poziom, który całkowicie zmieni wasze myślenie o kuchni japońskiej. To już wszystko w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, czy byliście kiedyś w Nobu, w Warszawie albo w innym mieście i czy według was ta marka faktycznie jest warta swojej ceny. Jestem też ciekawa, czy bardziej interesowałaby was sama restauracja, czy może jednak nocleg w hotelu. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał i napiszcie, jaki hotel powinniśmy odwiedzić w kolejnym odcinku. A my widzimy się już niedługo. Tym razem opuszczamy Warszawę i udajemy się na południe Polski. Cześć!